pochodzę z małego miasteczka i też nie da się ukryć, że to miasteczko nazywa się Ostrów Lubelski. Wiele możliwości spędzania wolnego czasu tam nie było, poza Domem Kultury, w którym funkcjonowało kino, tyle tylko, że 3 razy w tygodniu raptem i dosyć rygorystycznie jeszcze w dodatku przestrzegało tych tabel wiekowych, jakie były przypisane do poszczególnych filmów. Na film nie mając określonego wieku nie można się było dostać, co mnie często wkurzało i też organizowałem protesty takie, żeby siła przed prawem, ale ja ten film muszę obejrzeć. A więc to kino jako taki element czegoś innego, bardziej tajemniczego, magicznego, w zasadzie to weszło mi od samego początku i szybko zdałem sobie z tego sprawę, że to jest chyba taki świat, z którym chciałbym się zaprzyjaźnić na dłużej. Tyle tylko, że właśnie przy tych wszystkich ograniczeniach nie bardzo mogłem zrobić w tym miejscu, więc wyjazd do Lublina pod pretekstem właśnie dalszej nauki w liceum był doskonałą szansą na to, żeby te cele zacząć stopniowo, ale w przyspieszonym tempie, nadrabiając zaległości, realizować. Pierwszą edukację filmową pobierałem na porankach filmowych, więc szybko poznałem zasady, jakie rządzą tym spektaklem i że to, co się dzieje na ekranie, jest fascynujące, ale nie trzeba tego traktować dosłownie. To znaczy emocje, jakie towarzyszą oglądaniu, jak najbardziej są w tym momencie autentyczne i należy się im poddawać. Ale cała historia kończy się wraz z zapaleniem światła na sali kinowej i tyle. Zabiera się te fajne obrazy i przeżycia, jakie towarzyszyły ich oglądaniu ze sobą do domu. Natomiast to prawdziwe życie narzuca na powrót swoje reguły. Może bardziej takie świadome oglądanie to zaczęło się już, kiedy zacząłem bywać jako uczeń szkoły podstawowej w tym kinie. Niestety bywałem też na tak zwanych seansach zbiorowych ze swoją szkołą, a te były wybierane pod takim kątem, żeby kino, które było pod presją różnych planów, jakie miało do wykonania, zwłaszcza jeżeli chodzi o upowszechnianie kina z krajów tak zwanej demokracji ludowej, szczególnie kina radzieckiego, na które nikt z własnej przymuszonej woli chętnie nie wybierał się. Więc tutaj jedyną szansą dla kierownika kina było namówić szkołę, żeby przesłała kilka klas. W ten sposób kierownik wykonał plan, dostawał jeszcze za to premię, a że w takim małym miasteczku wszyscy w jakiś sposób są ze sobą związani, to nie było z tym problemu. Dzięki temu właśnie odbywałem edukację pierwszą, taką wczesną, na filmach typu opowieść o prawdziwym człowieku albo poemat pedagogiczny. Na szczęście nie zraziło to mnie na zawsze do kina wówczas radzieckiego, się mówiło. Tyle tylko, że później nauczyłem się selekcjonować filmy, które są robione jako wyraz takiej indoktrynacji politycznej, propagandowej, od filmów, które są wypowiedzią artystyczną twórców typu Andrzej Tarkowski czy Wasilij Szukrzyn. Moje szczęście polegało na tym, że poznałem zasadę i sens funkcjonowania tego DKF-u jeszcze w liceum, więc kiedy zdałem na UNCS na polonistykę, to z góry wiedziałem, że to jest moje miejsce, że tutaj po prostu już jako legalny tym razem student mogę nie tylko uczestniczyć w pokazach, ale zgłosić swój akces do Rady Programowej klubu i próbować przynajmniej wpływać na repertuar, na to, co bym sam chciał obejrzeć, bo to zawsze egoistyczne pobudki stają za takimi działaniami.
To nastąpiło w miarę szybko, bo ja mniej więcej od początku funkcjonowania już tutaj zdobywałem te pierwsze takie doświadczenie, a w momencie przekroczenia murów uczelni no, nie miałem z tym żadnego problemu, żeby dołączyć do tej grupy, specjalnie dotychczasowych prowadzących, czyli Jana Orzechowskiego, założyciela DKF-u, ówczesnego studenta Wydziału Prawa UMCS, jego zastępczynię i następczynię Ewę Zawadzką, również, podobnie jak ja, studentkę polonistyki. No, udało mi się przekonać, że powinni skorzystać z moich usług i nie mieli z tym żadnych oporów, że miałem też w zanadrzu nie tylko listę życzeń, które chciałbym spełnić na ekranie klubowym, czyli sobie te filmy w jakiś sposób ściągając. Mnie jako osobie prywatnej nikt takich filmów by nie udostępnił. Natomiast działając pod szyldem DKF-u miałem otwarte drzwi do różnych instytucji filmowych, ale jednocześnie też miałem jeszcze parę innych pomysłów, bo wydawało mi się, że ta formuła powinna cały czas ewoluować tego klubu, że nie można poprzestać jedynie na tym, co oferuje w swojej ofercie państwowy dystrybutor filmowy, monopolista na naszym rynku, z jednej strony, a z drugiej Filmoteka Narodowa, która wówczas była takim skarbnicą klasyki filmowej, że tylko w DKF-ie można było dotrzeć do tego, co działo się od początku kina do czasów współczesnych na ekranie, a dawno te filmy gdzieś poznikały z obiegu. Można było je tylko przywołać jeszcze raz, nadać im drugie życie właśnie w takiej formule klubowej. Chatka Rzeka to jest miejsce, które odkryłem bardzo wcześnie na filmowej mapie Lublina. Jak tylko do Lublina przeniosłem się, żeby studiować w liceum ogólnokształcącym, ale bardziej mnie interesowało właśnie i zaimponowało to, że w tym czasie, to początek lat 70., że działało w Lublinie około 20 kin. Więc było w czym przebierać, nadrabiać zaległości z repertuaru, jak i do małego miasteczka, z którego przyszedłem, gdzie działało jedno kino i to nie codziennie. Oczywiście nie miałem szans obejrzeć tych wszystkich rzeczy, na których mi zależało, więc zwiedzałem te kina, położone nawet w najbardziej niebezpiecznych dzielnicach, gdzie nikt normalny nie wybierał się na seans filmowy za cukrownię albo do FSC. Ale jeżeli tam był tytuł, który mi uciekł, a zależało mi na jego obejrzeniu, to oczywiście tam docierałem. Natomiast bardzo szybko odkryłem, że najważniejsze dla mnie są w Lublinie 3 kina, czyli kino staromiejskie i Chatka Żaka, bo one miały charakter kin studyjnych, więc tutaj ten ambitniejszy, artystyczny repertuar był prezentowany w zasadzie na wyłączność. No i kino Kosmos, który był wtedy kinem premierowym, więc żeby za długo nie czekać na obejrzenie filmu, który dopiero wchodził na ekrany, odwiedzałem również i ten przybytek 10. Muzy. Pierwsze wrażenie to było takie, że jest to miejsce dla mnie niedostępne, bo wszyscy o tym mówili i pisali, że to jest Akademickie Centrum Kultury, czyli rezerwat kultury studenckiej i dla studentów. No ale oprócz kina studyjnego tutaj w 1972 roku zaczął właśnie działać DKF Bariera, który bardzo mnie intrygował właśnie tą swoją inną formułą pokazywania i oglądania filmów, niż to ma miejsce w pozostałych salach. No ale żeby się tam dostać, musiałem użyć podstępu, jako że legitymacji studenckiej siłą rzeczy jeszcze przy sobie nie posiadałem. Więc znalazłem kolegę, z liceum, który wyglądał trochę bardziej poważnie ode mnie, może już nawet na studenta, przynajmniej świeżo upieczonego. No i postanowiliśmy szturmem zdobyć ten karnet. Troszkę
oszukując, że tak, no, jesteśmy studentami, tylko zapomnieliśmy akurat dzisiaj legitymacji studenckich. I bardzo przekonywaliśmy, że te filmy, które są tu na afiszu, to są no, nasze wymarzone, my je musimy obejrzeć. I pani, która te karnety kolportowała, jakoś zlitowała się nad nami, a najważniejszy był ten pierwszy krok. Potem przedłużenie ważności karnetu na każdy miesiąc było już automatyczne. Harcerzaka to nie był okres, który można określić ponurym czasem. Rzeczywistość na zewnątrz może nie nastrajała specjalnie optymistycznie, ale jakoś nauczyliśmy się w tym funkcjonować. Natomiast chatka to była jakaś odskocznia. Zamykało się drzwi od chatki Żaka i przenosiło się w zupełnie inny świat. Dotyczyło to nie tylko filmu, bo działały tu wówczas i teatry studenckie, które też nas interesowały, jak Gong 2 na przykład, Prowizorium czy Scena 6, ale też koncerty nie tylko piosenki studenckiej, bowiem po prostu sala była wynajmowana na różne imprezy, chociaż szczęśliwie to nie był jeszcze okres disco polo i no, nieśmiesznych kabaretów, jakie dzisiaj rządzą kulturą masową. Jeżeli się pojawiały kabarety, to one miały rzeczywiście pewien sznyt, jak Salon Niezależnych, Elita, dajmy na to. I na takie imprezy chętnie wybieraliśmy się, czyli no, bywały takie momenty, że więcej czasu spędzałem w harcerzaka niż w szkole. Tak się składa, że każdy ma jakieś hobby. Od dziecka przeważnie jedni zbierają znaczki, drudzy monety. Ja jako dziecko zacząłem zbierać plakaty filmowe, co w tym moim miasteczku nie było proste, bo przecież nie były w wolnej sprzedaży. Można je było zwinąć po prostu z kina, ale byłem lojalny. Dopóki film był grany w kinie, to plakatu nie zabierałem ze sobą. Natomiast po skończeniu ostatniego seansu stawał się moim łupem. W Lublinie też było łatwiejsze, bo po pierwsze większa ilość kin, w których można było się zaopatrzyć, prosząc po prostu obsługę, że mi zależy na takim plakacie, albo docierając bezpośrednio do plakacistów, którzy rozwieszali te plakaty na słupach, więc tam czasami bezinteresownie, czasami za parę groszy dzielili się tym dobrem, a szczęśliwie to był okres no, słynnej polskiej szkoły plakatu filmowego, więc te najważniejsze nazwiska nagle przez lata kolekcjonowane no, uzbierały się w bardzo reprezentatywny dla polskiej grafiki zbiór. No to samo dotyczy też kopii filmowych, które zostały w pewnym momencie wyparte przez inne nośniki i jako bezużyteczne, bezwartościowe powinny wylądować na śmietniku albo być oddane do fabryki, która przerabia taśmę światłoczułą na grzebienie. Wydawało mi się, że szkoda, że to jest jednak no, wartość ponadmaterialna i że ileś rzeczy zarejestrowanych na tych taśmach, nie wszystko zostanie przeniesione na inne nośniki, że zginie po prostu. Szczególnie dotyczyło to, zależało mi na ocaleniu no, jak najwięcej z klasyki polskiego kina. I no, co się po latach okazało, że wraca moda, tak jak w muzyce na płytę winylową, wracają też fotograficy, robią zdjęcia na taśmie no, też światłoczułej i Iluzjon Filmoteki Narodowej w Warszawie specjalnie reklamuje pokazy swoich filmów, że ten pokaz jest z taśmy światłoczułej 35 mm, bo ona ma inny walor. Plastycznie jest nie do podrobienia, jeszcze długo cyfra nie osiągnie tych
smaczków wszystkich, jakie można było wyciągać na tamtej taśmie, plus nawet to, że ona jest zadeszczona na startówkach. No tak jak na płycie winylowej słychać trzaski na przykład, ale to dodaje swoistego klimatu, czy szum projektora, który dobiega gdzieś tam z kabiny projekcyjnej. To jest jak przeniesienie, jak odbycie podróży w czasie do przeszłości kina i szczęśliwie, kiedy odbywał się ten przydługi remont sali widowiskowej Chatki Żaka, no, robiłem wszystko, żeby nie zdementowano, jak w większości kin w Polsce, projektorów, które tę taśmę mogą odtwarzać, tylko żeby zostały, bo w tym momencie można do tego wrócić i będziemy wracać już w trakcie nawet tego jubileuszu. Ruch klubów filmowych w Polsce w ogóle był oparty na takim statusie tolerancji przez władzę, która kształtowała politykę kulturalną, rządzącą już trochę innymi prawami, z takim odchyłem na to, że dobrze, ponieważ to są pokazy zamknięte dla osób wtajemniczonych w kino, to przymykamy oko na różne filmowe ekscesy, które nie mogłyby się pojawić na normalnych ekranach w kinie, gdzie każdy film wymagał debitu cenzury, zanim został zaprezentowany publiczności. A do tego kluby działające w ośrodkach studenckich to już w ogóle był rezerwat wolności, jak na tamte czasy, z większymi znacznie możliwościami, z których oczywiście skwapliwie korzystaliśmy. To polegało głównie na tym, żeby wydeptać sobie własne ścieżki do instytucji kultury afiliowanych na przykład przy ambasadach zagranicznych w Warszawie czy bezpośrednio do ambasad i tam zabiegać o udostępnienie filmów na takie jednorazowe, zamknięte pokazy. To w zasadzie było to troszkę nielegalne, ale mówię, ponieważ było też ciche przyzwolenie ze strony władz i Urzędu Cenzury, więc korzystaliśmy z tego. Ale też woleliśmy specjalnie nie narażać ani siebie, ani widzów na jakieś reperkusje, więc często takie filmy, które budziły no, szczególne emocje, były głośnymi tytułami z różnych powodów niedopuszczonymi do rozpowszechnienia w Polsce, myśmy tego też starali się nie nagłaśniać, sygnując ich pokazy nie tytułami tychże filmów, ale enigmatycznym hasłem wakat albo niespodzianka na afiszu, co oczywiście i tak nikogo nie odstraszało do przyjścia na taki seans, a wręcz przeciwnie, było to jakąś gwarancją, że obejrzy się coś wyjątkowego, a drugiej okazji ku temu nie będzie, więc trzeba się na takim seansie zameldować. No i meldowali się tłumnie, to były często prawdziwe oblężenia sali kinowej, z którymi walczyliśmy no, dzielnie, broniąc samymi sobą dostępu do drzwi wejściowych, kiedy tam już wszystkie miejsca leżące, stojące, wiszące były zajęte i no, za duże ryzyko, żeby jeszcze wpuścić kolejną grupę ludzi. Ale to się szczęśliwie udawało, te kontakty przez wiele lat procentowały, no właściwie do końca minionego ustroju, kiedy rynek filmowy zaczął tworzyć się od podstaw prywatnych z pominięciem państwowego dystrybutora, także takie zastępcze działania w postaci instytucji kultury zagranicznych czy ambasad przestały mieć rację bytu, bo repertuar zagraniczny zaczął docierać do naszych kin równolegle z premierami w Los Angeles, Londynie, Paryżu czy Rzymie. Trzeba było wypracować swego rodzaju taktykę i logistykę, żeby dotrzeć do tych miejsc i do tych ludzi, od których no, mogła zależeć przychylność dla naszych inicjatyw.
Więc tu żadne telefony ani pisma nie działały, bo takie propozycje to napływały z całej Polski, więc skuteczną metodą mogło być tylko osobiste wejście na teren takiej ambasady i przekonywanie tak długo odpowiedzialnego za kulturę attaché, że koniecznie nam powinien powierzyć takie dobro i że to jest najlepszy pomysł. Jesteśmy do tego przygotowani, ponieważ te filmy, które przychodziły do jednej, drugiej, trzeciej placówki, one tak na dobrą sprawę miały prawo być pokazywane tylko tam, wewnętrznie, a nie wypuszczane na zewnątrz. I to w dodatku dla ludzi znających dany język. Wiedzieliśmy, że puszczanie tego w wersji oryginalnej w Lublinie nie miałoby większego sensu, bowiem jeszcze popularność języków obcych nie była i ich znajomość nie była tak szeroka, jak jest dzisiaj, jeżeli chodzi, nie wiem, o angielski na przykład. Więc jak udało nam się już przekonać, że koniecznie ten film chcę pokazać w Lublinie, bo studenci o tym marzą, to wkładając puszki z tymi filmami, a to był towar ważący, bo to jeszcze mówimy o czasach, kiedy filmy kręcono i eksploatowano na taśmie światłoczułej. Więc to nie była kaseta z filmem czy płyta DVD, tylko dwie torby z puszkami ważącymi około 30-40 kg, z którymi ładowaliśmy się na najbliższy pociąg do Lublina. Znajdowaliśmy tłumacza i pokazywaliśmy mu film, on sobie przegrywał ścieżkę dźwiękową i przez noc do następnego dnia miał spreparować listę dialogową, a wówczas następnego dnia wieczorem, kiedy już publiczność przychodziła na seans, lektor brał listę od tłumacza, siadał na jaskółce w harcerzaka i czytał polskie tłumaczenie. Więc było to spora kombinacja alpejska. Na szczęście z tłumaczami problemu nie było, bo przecież na uczelni działa kilka filologii obcych i zawsze udało się znaleźć chętnego studenta, który chciał w ten sposób zdobywać na własne konto swoje doświadczenie lingwistyczne. Nie zawsze oczywiście w związku z tym te listy były już super poprawne pod względem językowym, ale nie miało to większego znaczenia, bo mimo wszystko dzięki temu dało się te filmy zrozumieć większości widzów zasiadających na sali kinowej. Czasami bywało tak, że przychodził tłumacz, to był akurat tłumacz z języka węgierskiego, tak się tu nie ma filologii węgierskiej, ale znalazłem pół Węgra, pół Polaka, który mieszka w Lublinie. On twierdzi, że właśnie węgierski to on wyssał z mlekiem matki. No i może film tłumaczyć na żywo. To był węgierski film Gospodarz Stadniny Łądasza Kowacza. No dobrze, ale widzę, że na seans przychodzi obłożony słownikami węgierskimi, węgiersko-polskimi. Nie bardzo wiem po co, kiedy on chce z tych słowników korzystać. No ale usiadł za pulpitem, leci pierwsze zdanie, on wertuje słownik, składa to zdanie i go dopiero podaje do mikrofonu, w międzyczasie już poleciało 10. Publiczność się trochę denerwuje, co daje temu wyraz głośny, więc on tak wytrzymał 10 minut, zabrał słowniki i uciekł z sali. Ale film był tak przekonujący obrazowo. To był film dotyczący rozliczenia z okresem stalinowskim. Węgrzy w latach 70. w przeciwieństwie do polskiego kina specjalizowali się w tej tematyce i my wyciągaliśmy te filmy jako rodzaj opisu zastępczego naszej wspólnej, współczesnej historii, która dla nas do czasu Człowieka z marmuru to stanowiła białą plamę. Więc nawet w oryginale pojęli, o co chodzi w tym filmie, jakie jest to złożenie akcentów, jaki jest
podział między dobrem i złem i większość została na dyskusji. Okazało się, bardzo świetnie odczytali intencje reżysera. Przetłumaczyłem to może za dużo powiedziane, ale podjąłem się zadania kaskadarskiego, że będę tłumaczył chiński film na żywo. Nie było innej możliwości. To było po tym, jak wszedł na polskie ekrany Bruce Lee, pierwszy film Wejście Smoka. I okazało się, no tak, widzowie są spragnieni tego typu kina, kung fu, karate, coś tam, więc udałem się do ambasady chińskiej z pytaniem, czy nie mają czegoś z takiej produkcji na stanie. Mieli. A czy możemy to wypożyczyć, żeby pokazać studentom? Jasne. A czy jest do tego lista dialogowa? Oczywiście. No to wszystko gra. Więc w umówionym terminie przyjeżdżam, zabieram kopię z filmem, listę dialogową. No oczywiście filmu już nie zdążę obejrzeć bo wieczorem miał być od razu pokaz tego samego dnia, to chociaż poczytam sobie w pociągu listę dialogową. No i tu pierwsze zaskoczenie, lista jest, ale po chińsku. Więc żadnych szans nie ma, żeby znaleźć tłumacza za 5:12. Zresztą nie wiem, gdyby miał nawet kilka dni, to czy ktoś taki by się ujawnił w Lublinie, ale wiem, że seansu nie mogę odwołać, bo wiem, no, jest takie zainteresowanie filmem z tego gatunku, że no, po prostu ludzie mnie zlinczują, jak powiem, że filmu nie będzie. No to cóż, w trosce o to, żeby wyjść cało z takiej opresji, siadam za mikrofonem i tłumaczę na żywo, znaczy udaję, że tłumaczę na żywo, piszę dialogi na żywo, opierając się na tym, co widzę na ekranie. Oczywiście popełniam szereg błędów, bo bohaterowie mają dla nas wszyscy podobne twarze, więc ten, co zginął, teoretycznie ja go uśmierciłem, za parę minut wraca do akcji, więc muszę wytłumaczyć, dlaczego udało mi się przeżyć, no i wtedy gramy dalej. Ale jakoś tego wybrałem, tyle że zszedłem spod mikrofonu no, cały zlany potem. Oczywiście obiecałem sobie, że więcej nie dam się namówić na taką zabawę. Tu miałem o tyle szczęście, że to był film no, typowo takiej walki, wschodnich walk, więc tam dialogi nie były specjalnie ważne. To wystarczyło, nie wiem, jak świętej pamięci Jan Czyszewski komentował mecze sportowe na żywo, to było mniej więcej coś takiego. I nikt się na tym o dziwo nie poznał, żadnych reklamacji nie składał, no zresztą kto miałby je składać, jak to na sali kinowej znał chiński. Mówiło się, że repertuar polskich kin, zwłaszcza w latach 70. i jeszcze przed kryzysem 80., uchodził za jeden z najlepiej skonstruowanych w Europie, bo dystrybutor wprawdzie monopolista, ale kierował się głosami krytyków filmowych, którzy objeżdżali na przykład festiwale i typowali filmy, które powinny znaleźć się no, z powodów artystycznych w tym repertuarze i on często te sugestie przyjmował do realizacji, więc te najważniejsze filmy, chociaż często z opóźnieniem z różnych powodów, ale docierały na polskie ekrany. No, tam, gdzie sprzeciwiała się takim propozycjom cenzura, to już dystrybutor nie miał nic do powiedzenia, no ale staraliśmy się go wówczas wyręczyć. Tak było w przypadku chociażby Złotej Palmy z Cannes, a następnie Oscara za najlepszy film obcojęzyczny dla Blaszanego Bębenka, Volkera Schlendorfa. No, i z powieścią Grasa, i z filmem cenzura zawsze miała problem no, z powodu jednej sekwencji no, radosnego wkroczenia Armii Czerwonej do Gdańska w 1945 roku. Kilkakrotnie startowałem na negocjacje do ambasady niemieckiej.
No w końcu ich przekonałem. Udostępnili nam kopię tego filmu. No, okazało się jednak, że zainteresowanie tym filmem jest tak olbrzymie, że musiałem ten manewr powtarzać jeszcze 10, a może więcej razy, bo no, nie dało się zaspokoić wszystkich chętnych jednocześnie. Także ja w pewnym momencie, kiedy zakończył się już ten etap słusznie miernego ustroju i rynek zaczął się normalizować, zaczęły powstawać prywatne firmy dystrybucyjne, no wpadłem na pomysł, że to ja sobie też taką firmę założę i te wszystkie filmy, które no, miały zabroniony wstęp na polskie ekrany, teraz dam im szansę przybliżenia polskiej widowni, a my przede wszystkim na pierwszy ogień musi pójść Blaszany Bębenek, bo czułem, że to już prawie mój film po tylu pokazach, jakie zorganizowałem mu tutaj w Lublinie. No, mam do niego jakieś delikatne prawa. Udało mi się przekonać producenta tego filmu i premiera odbyła się no, dopiero w 1992 roku. Ale za to była symboliczna data 1 września i symboliczne miejsce w Gdańsku. I w dodatku jeszcze udało mi się zaprosić na premierę reżysera filmu Volkera Schlendorfa i odtwórcę głównej roli Davida Bennetta. Także to co tutaj przez te lata półkonspiracyjnie czasami sobie wywalczyłem w DKF-ie, to później zaczęło promieniować jeszcze na różne strony. Dystrybucja filmowa z jednej strony, potem udział w festiwalach filmowych, najpierw jako widz, później dostawałem zaproszenia do jury różnych gremiów. No i a na koniec jeszcze wymyśliłem Letnią Akademię Filmową w Zwierzyńcu, bo ona też wyrasta z doświadczeń, które tutaj odbywały się w DKF-ie jako tak zwane seminarze filmowe, czyli 3-dniowe, 4-dniowe na ogół takie maratony, które polegały na tym, że na 3-4 dni zamykamy widzów od rana do nocy na sali kinowej i pokazujemy im różne dziwne filmy. Akademia była rozwinięciem tej formuły do 10 dni i do większej ilości filmów, ale też możliwości penetrowania nowych źródeł, bo kinematografie nie powstają tylko w Hollywood i w Europie, czyli w najbliżej nam znanych rejonach, ale na całym świecie. Lata 70. to jest nowe jakby przebudzenie kina, właśnie w postaci kina moralnego niepokoju. Pod takim szyldem ta dekada przeszła do podręczników. Kino poczuło w sobie, polskie kino, taką społecznikowską trochę pasję, żeby właśnie traktować widza poważnie, rozmawiać z nim na tematy dotyczące zarówno tego, co go otacza i co go niepokoi, boli, jak i no, nierozliczonej do niedawna przeszłości z historii najnowszej. A ponieważ wiązało się ta erupcja tej fali z wejściem do ekipy młodych reżyserów, jak właśnie Krzysztof Kieślowski, Agnieszka Holland, Tomasz Zygadło, Wojciech Wiśniewski, Marcel Łoziński itd., więc nam stosunkowo było też z nimi nawiązać kontakt. Oni jako młodzi twórcy na dorobku poszukiwali takich kontaktów żywych z widzem, zwłaszcza, że życie tych filmów w takim obiegu kinowym było mocno niepewne. Często im rzucano ścieżki pod nogi, kłody pod nogi, przepraszam. A tutaj nie wiadomo, kto chodził na te filmy, dlaczego seanse odwoływano, albo się starano je gdzieś na najgorsze godziny ranne na przykład wypychać.
Natomiast w DKF-ie mieli żywy, spontaniczny odbiór. Także w zasadzie cała ta grupa przewinęła się przez chatkę Żaka. Chętnie tutaj zaglądali, bo mieli no, chłonnego na ich filmy i chcącego rozmawiać odbiorcę. No, to jest skomplikowane pytanie, bo na pewno 10 nie wystarczy nawet na jeden wieczór filmów, które bym chciał ponownie obejrzeć. Na pewno są tam filmy moich ulubionych autorów, od Felliniego, Buñuela, Viscontiego, Bergmana, Formana, ale jest tego tak dużo, że nawet nie zmieszczą się w jubileuszowym przeglądzie Bariery, gdzie ma być 50 filmów na 50-lecie, ale to i tak za mało, żeby ich wszystkich uhonorować. No, część z nich, owszem, zrobimy im jakąś taką małą galę ku pamięci. No, nie obejmie to niestety wszystkich, których chciałbym obejrzeć, ale może warto coś zostawić do wspominania i do przypominania, odkrywania dla nowych pokoleń kinomanów także na kolejne 50-lecie. W ramach tego przeglądu jubileuszowego wyróżniamy jednego mistrza. To też nie było proste, bo tych najważniejszych postaci dla historii kina przywinęło się wiele, właściwie wszyscy najważniejsi. No, postawić na jednego jest karkołomne zadanie, ale stanęło na Bergmanie. Może dlatego, że Bergman okazuje się takim twórcą, który ciągle wraca i nowi kinomani, ale także nowi reżyserzy odwołują się do jego dzieł, odkrywają tam coś dla siebie, starają się albo polemizować z jego sztuką, albo wejść wręcz w jego buty i nakręcić film z ducha bergmanowski. To można powiedzieć i o Pedro Almodovarze, o Bille Augustie i o Woodym Allenie. Publiczność, podobnie jak kino, zmienia się. Tutaj wpływ na upodobania publiczności, nie tylko w sensie repertuaru, ale nawet sposobu oglądania filmów, no, miał duży udział to, co się stało z techniką przygotowania, odtwarzania filmów, a więc wszystkie cyfrowe zapisy filmów. To, że z jednej strony programy, które można ściągać przez satelitę albo przez platformy streamingowe, to zmieniło nastawienie do kina. Kino zostało czymś takim specjalnym, wyjątkowym, gdzie seans przeżywa się trochę na kształt hipnozy i ta pospólna reakcja moja, ale i sąsiadów jest dodatkowym elementem, który podnosi przeżywanie tego seansu. Oczywiście jak film ogląda się w domu, tego wszystkiego nie ma, jesteśmy odizolowani od wspólnej reakcji, więc całe szczęście jeszcze nie wszystkim to wystarcza i ci, którzy są przekonani, że odbiór w kinie daje o wiele więcej, do tego kina wracają.